Ok, zaczynamy rozgrywkę Polar Storm. Tura pierwsza jest specyficzna. Tutaj mamy specjalną zasadę do tury pierwszej, o której zaraz przez chwilę dojdę. W turze pierwszej lotnictwo teoretycznie mają obie strony do użycia. Tutaj jedynie Rosjanie mają jedną jednostkę z uziemienia do uzbrojenia. Przesuwamy i to jest na tyle. Z takich ciekawostek mają dwie jednostki lotnicze. Te dwie jednostki działają odpowiednio na potrzeby tylko i wyłącznie 99 Korpusu, a ta tylko i wyłącznie na potrzeby 131 Korpusu Sowieckiego. To jest początek. Kolejną rzeczą, jaką jest, to rzucamy cheaty 131, 126 i 99 Korpusu standardowo do losowania. Gdy wylosujemy 2, wrzucamy niemiecki 6 Dywizji Górskiej i później dolosujemy pozostałe 2 już wtedy, które będą. I gdy to się skończy, wszystkie żetony tak jakby wracają z powrotem do puli, ale już później sytuacja jest taka, że jednostki te będą już losowane według zasad normalnych, po prostu tylko, że nie mogą się po sobie aktywacje jedna po drugiej powtarzać, zgodnie z zasadami tutaj, z zasadami gry. Drugi temat, w pierwszej turze wszystkie jednostki są dowodzone, są zaopatrzone. Zaopatrzenie tutaj jest specyficzne, ponieważ stojąc nawet przy drodze nie będziemy mieli zaopatrzenia. Musi być stać albo na drodze, albo na linii kolejowej, na czymkolwiek, na jakimkolwiek trakcie musimy być, albo będziemy musieli stać obok, a obok na trakcie czy na drodze musi stać jednostka, która nam to zaopatrzenie poda, żeby przedłużyć linię zaopatrzenia. W związku z tym specyfika tutaj walki przy drogach. Jednakże 2 korpusy 126 i 127 są przez pewien czas całkowicie w zaopatrzeniu. Będą próbowały tutaj obchodzić, historycznie próbowały obejść, ruszyły w tundrę i próbowały obejść jednostki niemieckie, co im się nie udało. Poniosły spore straty. Dobra. Rzucamy na zdarzenie losowe 3, czyli sowiecka nawała, a później mgła, czyli sowieckie lotnictwo i niemieckie może działać tylko z normalną siłą, co na przykład przy tych żetonach widzimy nie działa. Ok. Ilość nawał 4, czyli 2. Wybieramy te dwie jednostki, odpowiednio od góry rzucamy kością. 6. Sukces. Przywaliliśmy Niemcom. I tutaj 4. Też nieźle. Zostają przygwożdżeni. Ok. Po fazie wydarzeń losowych rzucamy na ilość wycofanego zaopatrzenia. Kolejną fazą jest faza ratowania zaopatrzenia. Mamy w Petsamo i w Kirkenes po 25 punktów zaopatrzenia, które będziemy wywozić za granicę. Rzucamy kością, ile nam wypadło? 5. Przy 5 to mamy 3, czyli weźmiemy 2 z Petsamo, 1 z Kirkenes i usuwamy. Więc w pierwszym etapie udało się nam całkiem nieźle wywieźć bogato. Pierwsza aktywacja z tych 3. 99. Ok. Nie będę tradycyjnie pokazywał ruchu, bo to zajmuje tylko czas. Te brązowe jednostki i tu mamy ewentualnie jednostki niezależne. Poruszamy się. Ok, jesteśmy po ruchach. Niewiele tutaj żeśmy wymyślili. Tutaj mamy 6, 12, 12 na 3,
punkcie umocnionym. To jest 4:1. Punkt umocniony daje 1, ale jest przygwożdżona, czyli dalej mamy 4:1. No i co? Damy lotnictwo? Damy z normalną siłą 1. Robimy 5:1. Chcemy mieć pewność, że rozwalimy Niemców. 3. D1R, czyli Niemcy robią DR2. Uciekamy w ten sposób. Dlaczego? Jeżeli pojawi się jednostka i ta jednostka będzie razem stanie jako przygwożdżona, będą obydwie jakby przygwożdżone, tak więc to jest dla nas niezbyt sprytna akcja. I teraz tak, wchodząc od razu niszczymy umocnienia, kładziemy żeton. Niemcy już nie mogą, nawet jak tu wrócą, nie będą mogli skorzystać z efektu. Ok, kolejny atak to jest tutaj. Próbujemy ryzykować. 3:1, 2:1 ze względu na umocnienia. 1. A1DR. Poniesiemy stratę. Niemcy muszą się wycofać. Czyli całkiem skuteczny atak. Ok. Mamy ataki rozwiązane. Dosyć szczęśliwe. Mamy błąd. To będzie, tu jest 2:1, czyli to będzie ARO. Czyli się wycofamy. I tutaj znowu jest zasada, że patrioci się nie wycofują, ale nie stosuję jej do ARO z tego względu, że jest do wyboru wycofanie albo strata. W związku z tym takie wycofanie uznaję jako dla Rosjan bez straty, dla Sowietów. Ok, kolejny żeton. 131 korpus, czyli tutaj. Ok, walimy, jak mówił Al-Bandi. Ok, jesteśmy po ruchach. Będziemy mieli jeden atak tutaj na tą jednostkę osłabioną. Tu mamy 14 na 2 to jest 7:1. Przygwożdżenie i punkt umocniony się negują. 7:1 max. Znowu mały wynik 2, czyli to zamienia się w DR3. To jest D1R2. Nie idą coś te rzuty z Sowietom. A jak znam szczęście wojenne, to się zemści, bo lepiej by było Niemcom. Dla Niemców to jest lepsze, bo nie tracą jednostek, a Sowieci muszą je dalej rozbijać. I potencjalne cele uciekają, bo mają wysokie wartości odwrotu. Więcej niż jedno pole. Ok. Nie udał się. Teraz tak. Do pozostałego żetonu 126 korpusu dorzucamy 6. górską. I zobaczymy, co nam wypadnie. 126. Ok. To jest to. I oni są zaopatrzeni do 4. etapu. Czyli możemy robić z nimi, co chcemy. Ok. Wykonaliśmy tutaj ruch. Oni są cały czas w zaopatrzeniu, więc z nimi się nie musimy na tą chwilę przejmować. W związku z tym teraz nastąpi automatyczna aktywacja 6. niemieckiej dywizji górskiej, 6. górskiej. To są te tutaj żetony
z żółtym emblematem. Dobra, zobaczymy, co wyciśniemy Niemcami. Ok. Spróbujemy tutaj szczęścia. Mamy 4, 7. A nie, tu mamy połowę. Przez rzekę. Tu mamy 4. 2 do 1. Spróbujemy. Może coś uszczkniemy Rosjanom. No 2 do 1. Aro. Ha. To poniesiemy stratę. Chcieliśmy coś tu uszknąć i nie udało nam się. Trudno. Poruszyliśmy tutaj jednostkę alarmową, niezależną, tutaj w stronę północnej części mapy i tutaj ściągnęliśmy ten 550 batalion łączności, pułk łączności, przepraszam, na Christen, dobrze myślę. Nie uda nam się atak, tutaj będziemy próbowali cerować tą naszą obronę, bo widzę, że to za dobrze na tą chwilę nie wygląda. Ok, to by było na tyle. Teraz następuje tak jakby jeszcze raz ta sama faza, ale do tych żetonów, które wylosowaliśmy, teraz wrzucamy kolejne. I teraz, jeżeli wylosujemy 6. górską, no to nie ma, bo nie może nastąpić aktywacja jedna po drugiej. Ewentualnie u Rosjan 126 korpus, bo przerwa nawet wrogiego cheatu nie neguje tego, że jest aktywacja pod rząd. Co mamy? 126. Do kotła jeszcze raz. 131. Ok. 131 korpus. Jak więc widzimy, ta pierwsza tura jest trochę długa. Ok. Wykonam ruchy. Zobaczymy, co nam się uda. Dobra. Niewiele tu się ruszyliśmy. Podciągniemy tutaj tylko pontony. I jednostkę tą amfibijną. Ok. Dobra. Wykonamy atak. Tu mamy połowę siły atakującej, bo nas jest 8,5, to jest 4, to jest 2 do 1, 1 do 1. I tak się zastanawiam jeszcze, czy tu jest sens. Dobra. Widzę, że tutaj się nie uda, ale spróbujemy tutaj. 13 na 3 to jest 4 do 1, 3 do 1, bo jest punkt umocniony. 5 D1, czyli Niemcy robią albo nie muszą, mogą, nie muszą i się chyba nie wycofamy, poniesiemy stratę. Z tego względu, że za szybko nas tu Rosjanie rozgonią. Tak zagramy. Ok, kolejna aktywacja. Druga górska. I to dla Niemców jest bardzo potrzebne, bo w tej turze nie mają lotnictwa. Druga górska to są tutaj te jednostki na niebiesko. I musimy coś tutaj posmerfować. Mogliśmy się tymi Rosjanami jednak tu ruszyć. Jedno pole. Dlaczego? Bo nie mają 5 punktów ruchu, więc mogą wykonać. I to zrobimy. Damy Rosjanom szansę. Dobra. To byłby błąd, gdybyśmy tego nie zagrali. Ok, teraz Niemcy. Tych jednostek na pewno nie ruszymy. Tu mamy lotnisko, którego musimy bronić. Dla nas bardzo ważne, bo wtedy stracimy jednostkę lotniczą, więc na pewno coś tu damy. Z trochę strategicznym podjedziemy. Podciągniemy tu raz.
Nie ma co tu się czarować. Nie ma co tu się czarować. Nie poszło i nie pójdzie nam za bardzo. Tu przez rzekę by było 1:1. To nawet nie. No to by byli dzieleni na 4, czyli nie mamy jak zaatakować. No ten atak sowiecki był silny. No dobra, to tak zostajemy. Niewiele nam się udało zrobić po tym, że podciągnęliśmy siłę. Kolejny żeton aktywacyjny wyrzucamy. 99. Korpus Sowiecki. No i Sowieci będą atakować. Tutaj nie ma dwóch zdań. Niewiele ruchów zrobimy. Podciągnęliśmy tu jednostki amfibijne. Walczymy, nie ma tu wyjścia. 6, 12, 18. To jest 6:1. Umocnienia 5. 6. D2, R3, czyli robimy D1. I przejście przez strefę kontroli to jest drugi poziom. Jednostka zostaje zniszczona. Sukces Sowietów. Bardzo duży sukces. Ok. Pasujemy kolejny żeton. Myśmy przez pomyłkę zabrali. Van der Hub, czyli Niemcy. Van der Hub to są m.in. te oddziały, które bronią się przed jednostkami sowieckimi tutaj od Morza Północnego idącymi od Murmańska i z tamtej strony. Nie mamy innego wyjścia, jak tutaj zaatakować część tych jednostek, bo później będą tu lądowały sowieckie jednostki i one będą nam mocno bruździć. Tak więc tutaj ogołocenie się nie ma sensu, bo oni są zawsze w zaopatrzeniu. I będziemy atakować. Tutaj robimy 4:1 na tą jednostkę. Ona jest co prawda w miejscowości. Czy tu walnąć 3:1? Nie, wybieramy 4:1, czyli są w miejscowości. Zobaczymy, jak nam pójdzie. 5. D1, R2. Czyli Rosjanie ponoszą 2 straty, bo muszą jedną stratę zanegować. Nie mogą zanegować, tylko muszą ponieść stratę, czyli pierwsza jest od razu, druga, bo muszą się wycofać, czyli zginą, inni muszą się wycofywać. Tak więc rozwalamy jednostkę sowiecką. Sukces mały, ale zawsze. No i tu byliśmy 2:1. Spróbujemy. 3. D1 i Aro. No my się wycofać nie możemy. No to znowu 1:1. No nie bardzo nam te sukcesy tu idą. Ale zawsze osłabienie Rosjan powoduje to, że oni później nie mogą też za dużo zrobić. Ok, kolejny żeton aktywacyjny. I wypadło nam co? 126. 126. No to
1, 3, 5. Tak, atakujemy, jesteśmy w zaopatrzeniu 2-1 i zużyjemy jedno lotnictwo, zrobimy z normalną siłą 3-1. 5. To jest D1, czyli DR. Niemcy się wycofują. No niechybnie robimy pościg. Zostały 2 żetony aktywacyjne. Po jednym dla każdej ze strony. I teraz 6. górska, czyli 127 korpus został nam na koniec. 6. górska. 6. górska. To jeszcze nie wiem. Tyle możemy zrobić na pewno. A jeszcze tutaj mogliśmy mieć możliwość. Dobra. Spróbujemy tu zaatakować. Jest 3-1 na tą jednostkę, bo tu jest rzeka, bylibyśmy społowieni. Próbujemy. Przy 3-1 6. D1R, czyli zamieniamy na D2. Jednostka zostaje rozbita. Sukces. Mały, ale cieszy. No i ostatnia aktywacja. Czyli 127 korpus. Bierzmy go po drugiej stronie, bo za chwilę i tak będzie bez zaopatrzenia. Ok, to by było to. Mamy teraz fazę wycofania się. Jednostki niemieckie, które są w strefie kontroli i nie stoją albo na wzgórzach, albo w miejscowości, albo w punkcie umocnionym, muszą się wycofać. Czyli teoretycznie musielibyśmy wycofać tą jednostkę. Te wszystkie stoją. Ta nie jest w kontakcie. Ta nie jest w kontakcie, więc musiałaby się wycofać. Ta nie jest w kontakcie, musi się wycofać. Ta nie musi. Ta. Ok. I to jest właśnie ta faza, którą tutaj wprowadził gracz. Ta jednostka nie musi się wycofywać, bo nie jest w kontakcie z jednostkami sowieckimi, w związku z tym ona wycofania nie robi. Nie musi go wykonać. Jest jej tutaj łatwiej. A w tej turze byśmy zauważyli, w tym momencie właśnie te jednostki byłyby odcięte od zaopatrzenia, ale w pierwszej turze nie sprawdzamy zaopatrzenia, ale wchodzą posiłki, to jest faza kolejna. Niemcom wchodzi Rübel, żeton aktywacyjny, i z rejona miejscowości Nauci ruchem strategicznym wchodzą te jednostki, ruszymy je. Od razu. U Sowietów jest jeszcze ciekawiej, bo tego bałaganu, co tutaj Rosjanie dostają, jest sporo. Żeton aktywacyjny północnej floty.
Pigariewicz. Żetony aktywacyjne tutaj tych jednostek. I tutaj mamy na początek grupę morską. Lądują w strefie C, czyli tutaj za tyłami jednostek niemieckich. Dlatego tam właśnie ściągnąłem jedną jednostkę alarmową, ponieważ nastąpiłoby co na pewno atak i lądowanie. I ze strefy B wychodzi cały tutaj zestaw pułków czołgowych. Mamy jeszcze T-34 i mamy pułk nawet jeszcze KW. Ok, i one są do 99 korpusu, do 131 korpusu. I będzie ich ruch, zaraz policzymy. I teraz tak, zdecydowaliśmy się, że ten pułk niezależny czołgów zostawimy na razie jeszcze tu z tyłu. Ruchem strategicznym przerzuciliśmy tutaj pułk KW ze 131 korpusu i tutaj pozostałe dwa pułki pancerne z 99 korpusu. Tylko jednostki te mogą poruszać się tylko i wyłącznie po drogach głównych, po drogach, nie mogą poruszać się po tych cienkich tutaj liniach, tych szlakach. Jest to teren dla nich niedostępny. Nie mogą przekraczać rzek bez jednostek pontonowych i tak dalej. Stąd, jeżeli mostu nie ma, no to czołgi są tutaj mocno poblokowane. Mają swoją moc, ale to jest właśnie cena poruszania się w tym ciężkim terenie. Ok, koniec tury pierwszej. Sowieci mogliby tu budować jednostkami pontonowymi mosty, zarówno między rzekami, jeziorami, czy nawet tutaj fiordami, aby przerzucić jednostki, ale w tej chwili no, nie ma takiej potrzeby. Podciągamy te jednostki, one będą na pewno potrzebne, bo na pewno dadzą to zaopatrzenie, przedłuży. Ok, to jest to. Tura pierwsza ciekawa. Trochę długa, bo nastąpiła tak jakby dwie podwójne aktywacje części jednostek. Ok, mamy to wszystko. Koniec tury pierwszej. Czyścimy. I to by było na tyle.